Dzień dobry, zapraszam na przepis. Dzisiaj kotlety z młodej kapusty. Przepyszna przystawka lub dodatek do obiadu. Do przygotowania tego pysznego dania potrzebne będą młoda kapusta, jajko, mleko, mąka, bułka tarta, koperek, czosnek suszony, papryka słodka, olej do smażenia, pieprz i sól. Potrzebna będzie jedna mała główka kapusty. Kapusta powinna być pozbawiona wierzchnich liści, umyta i osuszona. Kapustę przecinamy wzdłuż na pół. I kroimy na plastry o grubości 2-3 cm. Kroimy wzdłuż rdzenia kapusty. Następnie w garnku zagotowujemy wodę, wsypujemy sól i pokrojone plastry kapusty przekładamy do garnka z gotującą się wodą. Kapustę gotujemy krótko, przez około 2-3 minuty. Grubsze plastry minutę dłużej. Należy oczywiście uważać, aby kapusty nie rozgotować. Kapustę gotujemy partiami, oczywiście w zależności od wielkości garnka. Obgotowane plastry kapusty ostrożnie wyjmujemy. Oddzielone liście kapusty również wyjmujemy i również wykorzystujemy w potrawie. I na durszlaku odsączamy z wody. W tym czasie przygotowujemy pozostałe składniki. Koperek drobno siekamy. Następnie przygotowujemy ciasto. Do miski wbijamy jedno duże jajko lub 2 małe. Wlewamy około pół szklanki mleka. Dodajemy odrobinę soli. Posypujemy świeżo mielonym pieprzem. Dodajemy czosnek suszony, około 1/3 łyżeczki i paprykę słodką, około pół łyżeczki. I rózgą jajko rozbijamy i łączymy z mlekiem i przyprawami. Następnie wsypujemy mąkę, około 4-5 kopiastych łyżek. Wszystko razem dokładnie mieszamy, tak aby nie było grudek. Ciasto powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. W tym czasie można już rozgrzewać patelnię. Na koniec do ciasta dodajemy posiekany koperek. I dokładnie wszystko mieszamy. I ciasto jest gotowe. Do drugiego naczynia wsypujemy bułkę tartą. Odsączone plastry kapusty zanurzamy w cieście z jednej i z drugiej strony. Następnie obtaczamy w bułce tartej.
ten sposób panierujemy wszystkie plastry kapusty. I jeszcze delikatnie formujemy w dłoniach, aby panierka lepiej się trzymała. I tak przygotowane kapuściane kotlety kładziemy na patelnię, na rozgrzany tłuszcz. Trochę zmniejszamy moc kuchenki. Kapustę smażymy na średnim ogniu przez około 4-5 minut z każdej strony. Kapustę smażymy pod przykryciem. Plastry kapusty obracamy, gdy od spodu są już złociste. Z drugiej strony również smażymy na złoty kolor. W miarę potrzeby podczas smażenia można dodać nieco oleju. Gotowe kapuściane sznycle zdejmujemy z patelni. Można je wyłożyć na ręcznik papierowy, aby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Podajemy oczywiście gorące. Można podać z sosem czosnkowym lub ze śmietaną wymieszaną z koperkiem. Polecam gorąco. Kapuściane sznycle są przepyszne. Robię je bardzo często. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!